Słoika teamy w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotów, w synchronie skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Na startowej linii, gdzie emocje się mieszają. Gołębie, sojki gotowe do lotu, nie czekają. Za sygnałem ruszają jak strzały w przestworza. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. Gołębie, sojki to nowa historia. Historia. Dla nich każdy wyścig to nowa historia. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team w rytmie serc bijących, gołębie wznoszą się, gdy basy grają skaczące. W harmonii lotu, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. Więc kiedy słyszysz beat, kiedy czujesz flow, pamiętaj o Sojka Team, co na niebie piszą show. To ich gołębie, co przecinają chmury. HG. Kochani, i witam Was niezwykle serdecznie, uśmiechnięty, zbliżają się święta. Mam nadzieję, że humory dopisują. Tak sobie pomyślałem, wertując bardzo mocno platformę YouTube, że choć naprawdę tych kanałów poświęconych tematyce gołębi pocztowych jest naprawdę dużo i ciągle dochodzą nowe, mamy naprawdę kompendium wiedzy. Nie powstał, przynajmniej w ostatnim czasie, jeden kompleksowy materiał, który pomógłby, że tak powiem, ogarnąć cały chaos związany z parowaniem gołębi, odchowem młodych, przygotowaniem gołębia do tego mega ważnego okresu. Dlatego też postanowiłem się, że taki kanał, wypełniając tą lukę, że taki film powstanie właśnie u mnie. Dodam tylko, że podobna treść powstała już, lecz było to około 3 lata temu i nie każdy jest w stanie na nią trafić w gąszczu tych wszystkich filmów. Dlatego też postanowiłem jeszcze raz dla Was nagrać. Dla tych, co widzieli, może w formie utrwalenia, dla tych, co nie widzieli, może coś. Początkujący hodowca, uważam, że po tym materiale powinien mieć jakiś tam zakres, jak działać, kiedy działać, po co działać i tak dalej. Natomiast ci doświadczeni hodowcy, myślę, że zawsze mogą też coś podpatrzeć i coś im tam wpadnie w oko. Sam wiem po sobie, że niekiedy z jakiegoś innego materiału też coś wdrażam w swoją hodowlę i fajnie mi działa. Zresztą również ja gołębiarki troszeczkę uczyłem się z internetu, troszeczkę z książek i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też dzisiaj jest jak jest. Nim przejdziemy do tego ważnego tematu, chciałbym tylko zakomunikować kilka rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy, którą chciałbym się z Wami podzielić, to jest dla mnie super sprawa, że kanał Sojka Team 19 grudnia skończył 4 lata. 4 lata jestem tu z Wami, nagrywam treści, czasem bardziej ambitne, czasem słabsze, zdaję sobie sprawy, bodajże, to jest troszkę tak jak reżyser, nie każdy film wyjdzie tak jakby tego oczekiwał, nie każdy okaże się sukcesem, zdajemy sobie z tego sprawę, dążymy do tego, żeby te treści były coraz lepsze, ale wychodzi jak wychodzi, norma. Także bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję zarówno tym, którzy są ze mną od początku, a wiem, że takowi
widzowie są na tym kanale, tym najbardziej lajkującym i piszącym najwięcej komentarzy również. Co dla nas bardzo miłe, w ostatnim czasie pojawiło się pierwszy raz bodajże podziękowanie w formie naklejki, którą YouTube gdzieś tam pod filmach jest taka zakładka podziękuj. Można wykupić za parę złotych jakąś tam naklejkę. Wtedy część, wiadomo, idzie takich pieniążków do twórcy. YouTube bierze sobie z tego prowizję. Normalne, nie ma nic za darmo. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu 2 osoby zdecydowały się na takie podziękowanie za treści i chciałbym ich tutaj wyróżnić i powiedzieć, ponieważ mam ich zgodę na używanie personali. Są to Jarosław Krzysiek, bardzo Tobie dziękuję. Dodam tylko, że Jarek był u mnie też osobiście, umówiliśmy gdzieś się, porozmawialiśmy troszkę, nabył jakieś tam nawet gołąbki, dostał prezent, bo naprawdę cenię sobie swoją publiczność, chyba nie muszę Was o tym przekonywać. Drugi z kolegów, który postanowił w takiej formie podziękować nam, jest kolega Artur Szymczak. Również wielkie dzięki. Powiedziałem już wcześniej, że wspomnę o tym na filmie, ponieważ było to jakiś czas temu, lecz nie do końca chciałem to gdzieś wpleść tak zwyczajnie w materiał, a dzisiaj mamy tą okazję z okazji 4 lat kanału. Także wielkie dzięki dla Was, chłopaki. Druga jeszcze sprawa, tak w formie komunikatu, nim zaczniemy, nie przejdziemy do tematu, no póki co aukcji nie ma. No i pomału robi się nieciekawie, jak wszyscy wiemy. Z dniem 1 stycznia permanentnie zostały zakończone wysyłki gołębi. Mówię zakończone, nie wstrzymane, ponieważ wchodzi nowa ustawa, która ewidentnie zabrania wysyłać gołębi pocztą. Dlatego też przyznam się szczerze, nie wiem, co to dalej będzie, jak to będzie. Nie mam pojęcia na dzień dzisiejszy. Będziemy myśleć. No tyle tytułem wstępu i może przejdźmy do tematu, za którym mam nadzieję czekacie. A więc moi drodzy, jako że mamy już okres świąteczny, tuż po świętach będzie najlepszy czas, według mnie idealny czas na to, żeby udać się do doktora weterynarii, zrobić szczegółowe badania gołąbkom. Jeśli nie ma w Waszej okolicy doktora weterynarii, jest możliwe też zrobić to z większego w formie pobrania wymazów w domu. Wymazówki takowe kupuje się w aptekach, są to wymazówki dla ludzi. Koniecznie wymazówka musi być z podłożem transportowym, który pozwoli, jak sama nazwa mówi, przetransportować to w formie takiej, że większość tych bakterii, które znajdują się w naszych gołąbkach, przeżyje i doktor weterynarii będzie mógł przyjrzeć się, opisać biogram i tak dalej i leczyć. No, na pewno bakteria, która nie da się przetransportować w żaden sposób, jest to tak zwany rzęsistek, więc to praktycznie pada po kilku sekundach czy minutach, dlatego też nie ma możliwości, żeby ktoś Wam rzęsistka zbadał na odległość i tu albo użyjecie po prostu środka prowizorycznie w formie kuracji, albo nie będziecie wiedzieli, czy jest tak, czy nie jest. Ponadto bardzo dobrze jest do tych wymazów również dodać kał. I teraz, moi drodzy, naprawdę tu nie ma
powodu do żadnego wstydu. Zbieramy przede wszystkim z każdego gołębnika osobno i tak też opisujemy, żeby potem wiedzieć, gdzie jest ten problem. I zbieramy tylko kał najgorszej jakości, totalnie odbiegający od reszty. Zbieramy z kilku bądź kilkunastu miejsc w pojemnik. Mogę wam powiedzieć, że my to robiliśmy zawsze w pojemnik do moczu. Zbieramy przez 2-3 dni. Tak jak powiedziałem, z najgorszych półek, tam gdzie ten kał jest zdecydowanie najluźniejszy, bądź podejrzany kolor i tak dalej. Zawijamy to wszystko, koperta bąbelkowa, zabezpieczamy, wysyłamy to do doktora weterynarii. Jak zrobić wymazy? Też już było na tym kanale, musicie sobie poszukać. Ewidentnie pamiętam, że taki film powstał, gdzie pokazuję, jak to zrobić. Jeśli nie ma ani doktora weterynarii gdzieś tam obok was, nie potraficie, czujecie, że nie podołacie, nie macie kogoś bardziej doświadczonego hodowcy, który by pomógł wam zrobić te wymazy, no zostaje kuracja i można się obrazić, nie obrażać, ale niestety no wtedy kurację, a jak kurację przeprowadzić, to już tyle filmów powstało najróżniejszych, że niech każdy sobie znajdzie. Dlatego ja pokazuję wam jak zwykle alternatywy, którą drogę wybierzecie, no to tak już będzie i ja to na pewno szanuję. I teraz, zakładając, że czy zrobicie kurację, czy dostaniecie wynik jakiś negatywny, czyli gołąbki do leczenia, w trakcie podawania antybiotyków zdecydowanie, moi drodzy, nie wolno jest absolutnie podawać żadnych gritów. Grity idą totalnie na bok, jest tylko dawka dzienna i w znakomitej większości, mimo wszystko, antybiotyki uważam, że lepiej byłoby podawać na karmę, zrościęczyć z niewielką ilością wody i podawać. I przypominam, antybiotyki podajemy na ilość gołębi, a nie na ilość wody, bo jeszcze do dziś gdzieś tam w lekach pisze dawkowanie na wodę i to się zgadza, z tym, że to się zgadza wiosną, latem, natomiast teraz, jak wszyscy dobrze wiecie, a ci, co jeszcze nie zwrócili uwagi, gołębie piją dużo mniej i te dawki są za te. Przyjmujemy, że tam, gdzie pisze litr wody, zamieniamy to zawsze na 20 gołębi. Czyli litr wody 20 gołębi, 2 litry 40 gołębi i tak dalej, i tak dalej. Bierzemy dawkę, powiedzmy, na 40 gołębi, rozcieńczamy ją w małej ilości wody, tak żeby na pewno ten antybiotyk wszędzie ładnie nam się dostał. Wylewamy to na karmę, mieszamy, podajemy. Tyle w temacie, jak zrobić. Czyli zabieramy dajemy antybiotyki. Myślę, że wszystko jest te. Po skończonej kuracji oczywiście odbudowa gołębia jest mega ważna. Musimy wtedy podać jakieś probiotyki sprawdzone, jakieś bądź sedochole i tego typu rzeczy, coś na nerki, na wątrobę. To zdecydowanie tak. Probiotyk możemy kupić w formie proszku, bądź na przykład jogurt naturalny też jest, przypominam, antybiotykiem, ma te probiotyczne wszystkie te, jak najbardziej, przy czym pamiętamy, że potem czyścimy, skrzętnie czyścimy wszystkie korytka i tego typu rzeczy. Ponadto do produkcji antybiotyków jest coś, co powoduje grzybice i tak naprawdę każda kuracja antybiotykowa, każde leczenie antybiotykowe powinno być zakończone robieniem grzybka. Kochani, ja myślę,
że jeśli to zrobicie, jeśli będziecie mieli już w 100% czyściutkie gołębie, witalne, fajne, pachnące, wchodzimy w drugi etap. Mianowicie, drogi hodowco, karteczka papieru, długopis, czy w formie elektronicznej, parujemy sobie gołąbki na kartce. Przynajmniej w naszej hodowli tak to wygląda. W kolejnym etapie oczywiście bierzemy te gołębie do rączki i patrzymy, czy do siebie pasują. I teraz generalnie na co zwracamy uwagę, bo przy parowaniu gołębi, no na pewno dobry z dobrym, bo to jakby jest, i tak uważam, że numer 1 to jest dobry z dobrym i tak nie mamy gwarancji, że dobry z dobrym da dobrego, aczkolwiek i tak będę się kłócił, że prawdopodobieństwo jest dużo większe. Kolejną sprawą jest, przynajmniej w naszej hodowli, nigdy nie parujemy 2 bardzo dużych gołębi z sobą i 2 bardzo małych. A raczej, żeby wykluczyć jakieś tam wady postawy, robimy to wręcz odwrotnie. Czyli jeśli samiczka jest większa gabarytowo, dajemy jej mniejszego samca. Jeśli jest płytsza, dajemy bardziej głębokiego samca. I tak dalej. Jeśli chodzi o teorię oczu, ja nie znam się na teorii oczu, aczkolwiek z jakiegoś tam mojego doświadczenia i z tego, co było mi gdzieś tam kiedyś wpojone, co wyczytałem, co znalazłem, nie jest wskazane parować gołębi o tych samych oczach, przy czym już o ile można przymknąć właśnie oczy na niektóre, powiedzmy, kolory, to zdecydowanie to się tyczy gołębi glazer. 2 gołębie glazery mają bardzo mało tego pigmentu, po ich złączeniu te oko robi się białe, bez wyrazu. Czy to ma jakiś realny wpływ? Nie wiem, wolę się nie przekonywać. Z założenia nie parujemy 2 gołębi o tych samych oczach. Raczej jak jakiś ma żółte, dajemy glazera. Jeśli jest glazer, dajemy żółte. itp. itd. Małe z większymi. Teraz jeśli chodzi o dystanse. W znakomitej większości czasu parujemy gołębie splintery na również splintery bądź średniodystansowe. Natomiast nigdy nie parujemy gołębi splinterów z długodystansowymi, co teoretycznie logika podpowiada, że parując super szybkiego gołębia z tym, powiedzmy, bardzo wytrzymałym na maraton, wyjdzie nam allround. No chyba nie do końca, przynajmniej u nas się to nigdy nie sprawdzało. Jednak, jak znam życie, na pewno jakieś tam wyjątki od reguły są. Ja wiem, że w naszej hodowli najlepiej się sprawdza splinter ze średniodystansowych, oczywiście średniodystansowy ze splinterem bądź z długodystansowym, bo jest to tak zwany gołąb, który akurat można tym pokierować w 2 strony. Także tak dobieramy pary. Nic tu, myślę, twórczego Wam nie powiedziałem i naprawdę długi czas to sprawdza się, ta jakość tych gołąbków z każdym rokiem wydaje się być fajniejsza w naszej hodowli, więc uważam, że to działa. Czyli pierwsza metoda, podsumowując ten punkt, to jest dobry z dobrym. Patrzymy, żeby 2 glazerów nie parować razem i żeby wykluczyć jakieś tam błędy, czyli słabe plecy z mocniejszymi plecami i tak dalej, głębokie z płytkimi. Nie lubimy gołębi bardzo malutkich jak wróbelki, ale też nie lubimy tak zwanych przeroślaków. Lubimy takiego gołąbka, jak to mówią, akurat w rękę. Takie nam najbardziej pasują i tymi rzeczami
zdecydowanie w naszej hodowli się kierujemy w doborze. I teraz na pewno super rzeczą kolejną jest zrobienie próbnego parowania. Zdecydowanie pomoże nam to, przede wszystkim pomoże to tym rocznym samczykom jakoś zaklimatyzować się do nowych półek, tym samiczkom. Zdecydowanie jest to bardzo fajna, oczywiście pod ścisłym nadzorem to robimy, o czym powiem już za chwilę w kolejnym punkcie. Dlatego też jesteśmy zwolennikiem, przyznam się szczerze, że my tego nie robimy z racji jakiegoś tam braku czasu, jednakże uważamy, że jest to bardzo, ale to bardzo ważna sprawa i jak najbardziej wszystkich gorąco namawiam, że jeśli macie trochę czasu, róbcie sobie te próbne parowanie. W końcowym rozrachunku zdecydowanie możecie sobie nawet pozwolić na to, żeby jak już wstępnie będą połączone, raz w tygodniu puścić je tam powiedzmy na cały dzień, niech to będzie taka powiedzmy niedziela czy dzień wolny od pracy, rano bierzecie, wieczorem zabieracie. Ma to wiele plusów, tak jak mówiłem, później rozstrzał jajek będzie zdecydowanie mniejszy, stres związany z zamknięciem będzie też o wiele mniejszy, a trzecia sprawa, przy takim systemie myślę, że na pewno samiczki nie będą wam się parować, skoro raz w tygodniu będą ze swoimi upragnionymi partnerami. Także ja myślę, że w tym temacie wszystko. Jeśli chodzi o karmę, wraz z końcem roku przez cały styczeń zdecydowanie zjedziemy z tej super bogatej karmy pierzeniowej, która występuje u nas w tej chwili i karma będzie tak zwana zimówka, chociaż nie jesteśmy fanem stricte tych zimowych mieszanek, ponieważ delikatnie mówiąc, bardzo dużo tych zimowych mieszanek jest według nas, nie takiej jakości, jak byśmy chcieli. My po prostu sami robimy sobie według naszego uznania, czyli rozcieńczamy jakimś ryżem pady bądź pszenicą karmę, powiedzmy, lepszej jakości. I takowy stan rzeczy będzie się utrzymywał przez cały styczeń. Pod koniec stycznia z kolei będziemy stopniowo wdrażać gdzieś tam karmę wysokobiałkową, czyli tak zwaną jakąś tam rozpłodówkę. Mówię typowo stopniowo, to nie jest tak, że z lekkiej karmy gdzieś tam wskoczymy na następną. Kolejna rzecz, którą na pewno warto jest zrobić i to z dwóch przynajmniej powodów, to doświetlać gołąbki. Doświetlać gołąbki, można by się tutaj kłócić i zastanawiać, czy skoro natura pokazuje nam, że o godzinie 16 czy tam 15 jest już ciemno, to tak musi być i ten gołąb musi mieć naturalny typ dnia z jednej strony jak najbardziej, z drugiej strony my bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby nasze gołąbki były karmione 2 razy. Dlatego, że karmienie 2 razy rano i wieczorem jest o tyle dobrą rzeczą, że gołębie nie mają tendencji do jedzenia na zapas, łapczywego i do zapasania się. I jako, że drugie karmienie wypada gdzieś na około godzinę 16, a jak wiemy wszyscy z początkiem stycznia, czy bądź nawet teraz już, o 16 mamy całkowicie ciemno, dobrze jest przynajmniej do tej godziny 18 doświetlić i wtedy będzie problem z głowy. Można by powiedzieć, że wystarczy zapalić światło, dać gołąbkom jeść, zgasić światło i sprawa jest załatwiona.
No nie do końca, moi drodzy, bo jakbyście zapalili sobie światło i usiedli przed gołębnikiem, popatrzyli w okna, to gwarantuję wam, że gołąb, który się naje, jeszcze kilkukrotnie zdecydowanie będzie szukał wody, będzie dochodził do pojnika, będzie pił, a w innym razie czeka nas niestety, czekają go różne rewolucje gastryczne, ponieważ nie popije dobrze i będzie się, przysłowiowo mówić, męczył przez całą noc, a tego byśmy nie chcieli, po prostu chcemy ulżyć tym gołąbkom, dlatego w naszej hodowli staramy się już na pewno w tym styczniu przedłużać światło od 16 do 18 i jak już mówiłem, to 1000 razy najlepsze, co można by nas było spotkać, znaleźć taki wyłącznik czasowy, który nie gwałtownie z jasnego zrobi ciemny, tylko stopniowo będzie mrużył, będzie to bardziej naturalne. Druga sprawa, dlaczego warto gdzieś tam już na pewno z początkiem lutego doświetlać te gołąbki, no zdecydowanie to nam pobudzi, ponieważ no, światło ma jakiś tam kolor słońca, powiedzmy, i jakby te gołąbki przy takim dużym oświetleniu chwytają większy wigor, co pomoże nam potem w dniu parowania, który w naszej hodowli przypada zawsze w okolicach 14 lutego i pomimo, że 2 ostatnie lata zaciemniamy gołąbki, nie są to gołąbki zimowe, dlatego też właśnie okolice 14 lutego, ten najbliższy weekend, przeważnie robimy to w piątki, pod ścisłym nadzorem. Jak to robimy, opowiem wam w kolejnym punkcie. I jak już mówiłem wcześniej, tradycją już jest to, że pomimo tego, że mam tutaj pewne notatki zrobione, jadę z przyzwyczajenia, z pamięci i zapomniałem, że zdecydowanie przed samym parowaniem warto byłoby też zrobić kompletną dezynfekcję gołębnika, czyli gruntowne sprzątanie pod rusztami, po tym okresie pierzenia, po wszystkich tych zabiegach, po tej zimie. Następnie w naszej hodowli bierzemy odkurzacz warsztatowy, taki przemysłowy, zwał jak zwał, jedziemy całe powierzchnie, górę, dół, wszystkie boksy, kategorycznie. Małe takie karmidełka bądź poidełka wkładamy do wody, wyparzamy to w wyparzarce, w zmywarce. Po wyczyszczeniu, po odkurzaniu bierzemy na tapet tak zwany palnik, którym opalamy gruntownie cały gołębnik, oczywiście przy największych stopniach ostrożności, żeby nie puścić z dymem naszego statka. Kolejną rzeczą jest sama już dezynfekcja. Przeprowadzamy ją przeważnie wirkonem. Jest to znany, stary, dobry, sprawdzony sposób. Rozpylaczem. Może być nawet, jeśli mamy mniejsze powierzchnie, tym małym taką psikawką po jakichś płynach, oczywiście wyczyszczoną porządnie, bądź nawet rozpylaczem przy większych powierzchniach, które gdzieś tam dajemy opryski i tak dalej. No tu technika jest dowolna. Fajną rzeczą jest to, że przy takim rozpyleniu on naprawdę ten środek wszędzie się dostanie i co bardzo ważne, jest bardzo mało inwazyjny dla gołębi już po
dosłownie godzince można wpuścić gołąbki i gwarantuję Wam, że żadnej krzywdy Wam to nie zrobi. Jak używać Virkon? Zgodnie z zaleceniami producenta zawsze trzymamy z daleka od dzieci, oczu i tak dalej. Przy użyciu maski zawsze sprzątamy, ponieważ zdrówko, moi drodzy, jest najważniejsze w tym wszystkim. I tyle. No i jeszcze taką kolejną rzeczą wiadomo, że trzeba nam przygotować też gołąbki pod względem suplementacji, bo o karmie już wspomniałem. Co ciekawe, powiem Wam, co robimy, myślę, że nie standardowo, to w naszej hodowli nie odchudza się gołębi. Bardzo często słyszę, że żeby była lepsza nośność jajek, hodowcy przechodzą na jakieś tam całkie mieszanki lekkostrawne, bo zatłuszczony gołąb ma problemy z jajkami i tak dalej, i tak dalej. No my wychodzimy troszeczkę z innego założenia, z racji tego, że zobaczcie, po pierwsze, gołębie po sparowaniu niezbyt mają apetyt do jedzenia, co najwyżej się troszeczkę napiją i dosłownie po ziarku sobie zjedzą, a już na pewno w tym ostatnim etapie, gdzie samczyk gania samicę na jajka, to ona będzie taka fit, jak nie powiem kto. Więc na pewno my darujemy sobie jakieś tam sztuczne odchudzania gołąbków. Gołębie naprawdę schodzą z masy same i na pewno w tym konkretnym przypadku, gdzie samczyk gania ostro samicę na jajkach, ta karma ma być naprawdę na bogato i co ważne, ona ma być dostępna non-stop. Z racji tego, że samiczka często w locie musi złapać 2-3 ziarka, bo samiec nie daje jej spokoju i niech to będzie ziarko treściwe, niech to będzie porządnie, czyli tak jak powiedziałem, jedziemy na bogato. Sytuacja zmienia się diametralnie po zniesieniu jaj, gdzie z powrotem przechodzimy na karmę totalnie leciutką, nawet mogłaby to być ta karma zimowa. Tak u nas, drodzy koledzy, drogie koleżanki, wygląda cały ten cykl. Jeśli chodzi o suplementy, na pewno nie możemy zapomnieć o witaminie E. Witamina płodności, witamina życia, witamina E jest bardzo ważna. I teraz można witaminę E stosować w wersji syntetycznej, czyli przy użyciu jakichś suplementów. Najlepiej w naszym przypadku przeważnie jest to najtańsza witamina E firmy bodajże Biofaktor Weterynaryjna. Jedziemy, kupujemy z selenem, bądź możemy zrobić to drogą naturalną, skiełkować pszenicę. Również to już kiedyś pojawiło się na naszym kanale, jak to kiełkować. Bierzemy sobie miskę o płaskim dnie, rozkładamy małą warstwę pszenicy, zalewamy odrobiną wody i już po kilku dniach wychodzą nam kiełki, które możemy podawać gołębiom i jest to naturalna witamina E. Prawda, że to proste? Myślę, że tak. Czyli bez żadnego szaleństwa. Oczywiście nie zapominamy o minerałach, gritach, kołaczach. W tym konkretnym przypadku zdecydowanie przepych jest wskazany, ponieważ wszystkie te środki gdzieś tam mają makroelementy, które potrzebne są do budowy jaj. Do budowy jaj zdecydowanie też nada się tak zwane kalcjum. Tylko przypominam, żeby kalcjum fajnie się wchłaniało, trzeba wybierać takie kalcjum, żeby miało z sobą witaminę D
bądź osobno dozować witaminę D, bo jak byście wpisali sobie choćby w internet, z czym najbardziej przyswajalne jest kalcium, zdecydowanie od razu pierwszą witamina, która Wam wyskoczy, będzie to witamina D. Wtedy ta wchłanialność kalcium jest bardzo, bardzo dobra. Zdarza się przez calutki czas i myślę, że zdarzać się zawsze będzie, niektórym hodowcom, którzy gdzieś przespali ten okres po zniesieniu jaj, samiczka zapadła nie na skrzydła, jak to mówią, a na nóżki. Po prostu nie ma siły, ona się wyżyłowała zniesieniem jajek i wtedy właśnie kalcium gwarantuje Wam, że podawane 2 dni zabieramy wtedy takiego gołąbka z młodego, bo przeważnie też to się zdarza, jakby ona już jest naruszona zniesieniem jaj, a po wylęgnięciu młodych zapada już na dobre, ponieważ jeszcze musi gdzieś tam nafutrować te młode. Wtedy zabieramy do osobnej celi, podajemy kalcium przez 2 dni. Zdecydowanie nie jest to wyrok i uwierzcie mi, że w naszej hodowli też się to zdarzało na początku i 100% gołąbków po kalcium wyszło. Często zresztą jest to mylone z jakąś salmonellozą przez mniej doświadczonych hodowców, stawową czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. Kolejna rzecz, którą zdecydowanie na co muszę Was uczulić, a przede wszystkim uspokoić, że gołąbki po sparowaniu mogą mieć bardzo, ale to bardzo rozluźniony kał i zapewniam Was, że totalnie nie jest to żadna oznaka chorobowa, a bardziej problem tkwi w głowie. Po prostu organizm tak reaguje na sytuację stresogenną, bo może jest to i pozytywny, ale zawsze jest to stres do gołębia, jest to jakieś pobudzenie, dlatego te gołębie naprawdę mogą robić na rzadko, totalnie woda nawet, nie robić z tym problemu z dnia na dzień, nie przychodzi choroba i należy tutaj zachować pełen spokój. Jest to normalną rzeczą, po jakimś czasie ten kał dojdzie z powrotem do siebie, po to, żeby u samiczek po wykluciu jajek z powrotem popsuć się na jakiś czas. Nie panikujemy, absolutnie nie podajemy gołąbkom nic na związanie tego kału. Jest jak jest, normalna sprawa, bo tak wygląda życie, bo nie wszędzie są kuleczki, nie zawsze są kuleczki, pyłek, meszek i tak dalej. Na spokojnie myślę, że odnośnie przygotowania do tego mamy już wszystko. I teraz, jeśli chodzi o same parowanie, bo jest to też bardzo ważna rzecz, którą tak nie do końca powiedziałem, dlaczego okolice 14. No jest to, o ile w gołębniku rozpłodowym nie robi nam to większej różnicy, może robi nam to na tyle, że jeśli chcemy wyciągnąć te lęgi, prawda, próbujemy zrobić to wcześniej. Natomiast jeśli chcemy mieć, powiedzmy, tak jak my, że nie bierzemy w zasadzie, nie wiem jak to będzie wyglądać w tym roku, ponieważ jeszcze do teraz nie wiemy, czy nadal będziemy lecieć metodą suchego wdowieństwa, czy nie. Wtedy można, prawda, podłożyć gdzieś pod pary rozpłodowe jakieś jajka, dlatego parujemy je w ten sam dzień i wtedy mamy jakieś tam, powiedzmy, pole manewru, żeby z tych najlepszych lotników coś tam sobie uchować i tak dalej. Mówię, jak to będzie w tym roku, no czas pokaże. Jeszcze ta decyzja nie została podjęta przez 2 ostatnie lata, albo nawet 3 już. Lecimy na sucho i też jest fajna ta metoda, jak najbardziej. Też był nagrany film odnośnie jaką metodę wybrać.
i tak dalej. Co do jeszcze samego parowania gołąbków i kalendarza, co bardzo ważne, data parowania lotników jest stricte związana z kalendarzem lotów. Przypominam, że cykl od parowania do odstawienia jajek plus minus, bo różnie z tym bywa, ale w założeniu jest to około 52 dni. I teraz od Ciebie, kolego, koleżanko, zależy, czy chcesz lecieć już wzdowieństwa bez młodego, dlatego musisz sparować wcześniej, czyli obliczasz te 52 dni tak, żeby one skończyło się powiedzmy 2 tygodnie przed pierwszym lotem, wtedy lecisz już powiedzmy czystą kartką na wdowieństwo. Niektórzy preferują to rozłączenie miesiąc przed pierwszym lotem, a niektórzy lecą z Młódka jeszcze 2 pierwsze loty. Dlatego teoretycznie 52 dni i myślę, że jest to w miarę bezpieczna rzecz. Zobaczymy, jaką metodę sobie wybierzecie. Będzie to na pewno dobra. I teraz rzecz mega istotna. Wiele wypadków podczas łączenia gołębi, że samiec zdziubał potwornie samicę, która na przykład nie chce iść w parę, bądź po prostu bardzo często zdarza się to u młodych osobników. I teraz jak temu zaradzić? Bo hodowca musi temu zaradzić i są do tego instrumenty. Powiem Wam szczerze, że w naszej hodowli przynajmniej od ostatnich kilku lat, jak uważam, że jesteśmy na w jakimś stopniu świadomi tego, co robimy w hodowli, nie było takiego wypadku i uważam, że nie ma prawa być, a wszystko, jak temu zaradzić, zależy od celu. Teraz na chwilę przeniesiemy się do gołębnika lotowego, gdzie pokażę Wam, akurat mamy 2 rodzaje cel i pokażę Wam, jak sobie poradzić z takim samczykiem, który nadmiernie bije samicę. Także gotowi? I z racji tego, że materiał nagrywany jest dokładnie na drugi dzień, mała aktualizacja, aukcja, o której mówiłem, że w sumie nie wiadomo, czy w ogóle się odbędzie, jeszcze tego samego wieczora doszła do skutku. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam na aukcję do Radka Pająka na gołąb sieci. Jest tam 10 w moim mniemaniu naprawdę topowych gołąbków z naszej hodowli. Oczywiście sposób wysyłki to już będzie rozpatrywany indywidualnie z każdym hodowcą z racji tego, że fizycznie, jak wiemy, nie ma tych wysyłek i będziemy tak zwanie szyć, kombinować gdzieś tam przez kolegów. No będziemy próbować, dlatego na pewno nabywca będzie musiał się ustroić w cierpliwość. Ale chciałbym teraz wrócić do tematu i pokazać, o co chodzi z tymi półkami. Teraz może pokażę półka, która w zasadzie tutaj nasze lotniki, samczyki mają cały czas. W chwili obecnej jest tu nasza pieszczoszka, samiczka, ale nieważne. I teraz patrzcie, jeśli normalnie to jest podniesione, jest cała cela tak. Puszczamy samczyka, samicę razem i w chwili, kiedy to dokładnie może pokażę, jak to wygląda. Tu jest całość. Wpuszczamy samczyka, samiczki, zamykamy tylko te drzwi, mają dużą przestrzeń i jeśli samczyk nadmiernie bije nam samicę, nie robimy nic innego jak
spuszczamy tą oto przegrodę. Tu zostawiamy wolne. Tu mamy te drzwiczki zamknięte i teraz samiczkę trzymamy tutaj. Natomiast samczyk, jako że ma obraną półkę, on będzie tutaj się próbował dobijać, jednak krzywdy jej nie zrobi. I z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że najczęściej na drugi dzień rano, kiedy wchodzę tu do gołębnika, słychać radosne gruchanie, leżą już, gruchają, bawią się sobą i po problemie. Może tyle o tej celi. Teraz pokażę model inny, koziołkowany tak zwany, który również jest w naszej hodowli. Mówimy tutaj o takich celach. Po prostu robimy to bardzo podobnie, z tym, że samiczkę zamykamy w środku. Drzwi zamykamy tak, wtedy samczyk ma rant tutaj i też pilnuje półki, natomiast nie jest w stanie dojść do samiczki. I tak jak mówiłem w modelu wcześniejszym, duże prawdopodobieństwo jest, że na drugi dzień samczyk już ułoży się ładnie, samiczka będzie do niego kiwać, samczyk będzie kiwać po problemie. Także tyle o tych celach. Oczywiście jeszcze istnieją cele, które są na stałe, czyli powiedzmy ktoś ma tutaj tylko jedną przegrodę, no wtedy musimy, powiem w sposób te, szyć i dać jakąkolwiek przegrodę kratkowaną, no coś musimy sobie wysmyczyć, tak zwane, czy to będzie z drewna, czy z jakichś rusztów metalowych, żeby ten samczyk do tej samicy się oczywiście nie dosadził. Co jeszcze bardzo ważne, no ja myślę, że oczywiste, to że w tym miejscu, gdzie będzie zamknięta samiczka, jak widzicie, mamy tutaj takie wsporniki. Do tych wsporników dochodzą oczywiście woda w pojemniczku i ziarno. No o tym musimy wiadomo pamiętać, ale chyba to jest logiczne. Także no moi drodzy, co, na kolejną część materiału zapraszam z powrotem do środka, gdzie dokręcimy końcóweczkę i myślę, że tyle. I witam z powrotem. Kolejny aspekt. W naszej hodowli miski lęgowe do cel trafiają dopiero na około 5. dzień. Co jeszcze warto? Jeśli macie ruszta i to ruszta wątpliwej jakości, które gdzieś tam się zapadają, warto wsadzić kawałek sztywnego kartonu, żeby te gołąbki lepiej mogły się podeptać. Wtedy ta płodność będzie zdecydowanie lepsza. I jeśli chodzi o same miski, temat rzeka, występuje ich naprawdę dużo. Mamy te najbardziej popularne w ostatnim czasie, te pomarańczowe, miski ceramiczne. Każda miska ma swoje plusy i minusy. No minusy na pewno tej miski jest fakt, że jest ona zimną miską. Jest ona zimną, nie oddaje ciepła i tutaj słoma bądź wkłady, o tym porozmawiamy za chwilę, jest skazana. Plusem na pewno jest to, że bardzo fajna do utrzymania higieny i z tego co kojarzę ma też ona otwory na dole, gdzie te drobne nieczystości luźne, przede wszystkim ten mocz zlatuje na dół i na pewno jest bardzo suchą miską, więc to jest jej plus. Mamy też miski gipsowe, które akurat my używamy w swojej hodowli i ja uważam, że są one najbardziej optymalne, przynajmniej według naszego doświadczenia, ponieważ jak wiemy, gips trzyma znakomicie ciepło. Niestety też w ostatnim czasie ten gips jest słabszej jakości, gdzie po jednym sezonie niestety można zauważyć dziury
zrobione na wylot, co tylko pokazuje, że jest zrobiona z bardzo wątpliwej jakości materiału, lecz do tej pory były one zdecydowanie fajne. Zdecydowanie fajne i myślę, że nadal będziemy ich używać. Później mamy miski też plastikowe. To już dla mnie totalne jakieś wystrzelenie. Mi się te miski nie podobają. Mamy też takie miski plastikowe praktycznie, które kratkę mają na dole. Wiadomo, wtedy one też są bardziej suche. Niemniej jednak one są lekkie, gdzieś tam lubi taka miska się przesunąć i tak dalej. Kolejna z misek, co jest chyba najmniej popularna, dwie najmniej popularne, to są miski drewniane, o których nic Wam nie powiem, ponieważ widziałem takową miskę, nie używałem, no i gumowa. Gumowa niestety jest ciężką miską, ale niestety jest też bardzo zimną. Guma bardzo mocno ziębi, dlatego to też nie jest najlepszy wybór. I przejdźmy teraz do wkładek. Temat mega gorący, w szczególności w zeszłym roku, za sprawą jednych z tych wkładek, mianowicie filcowych, i niezależnie czy hodowca kupił w sklepie dla gołębi wycięte filce, czy matę na tak zwanym Allegro, czy na innym tam portalu sprzedażowym, działy się różne dziwne rzeczy i fajnie oddał jeden komentarz pod którymś z filmów, gdzie ktoś, co miał do czynienia z filcem, zadał pytanie, co może w takowym filcu truć gołębie, i sam sobie odpowiedział, mianowicie niemalże wszystko, ponieważ pracował on przy produkcji tego filcu dłuższy czas i okazuje się, że jest to zlepek jakichś tam materiałów, do które pewnie są wstępnie czyszczone, natomiast wystarczy, że gdzieś się bakteria dlatego ja filcu na pewno nie polecam, nigdy nie polecałem. Są też papierowe jakieś wkładki, to nawet chyba nie wkładki, tylko to są jakby gotowe miski, którzy też hodowcy używają ich jako właśnie wkładkę. Są kokosowe, których my używamy. Zresztą niegdyś bardzo gorący temat tych kokosowych, ponieważ jak już wtedy mówiłem, powiem to w tej chwili, kokos zdecydowanie będzie zawsze bardziej bezpieczny, ponieważ jest to naturalna rzecz. I na jednym z filmów, które naprawdę warto sobie poszukać, jak zrobić za dosłownie grosze sobie takie wkładki, żeby gdzieś ten nasz budżet nie ucierpiał, mianowicie są maty kokosowe, które używane są do materacy. Można zakupić taką matę, wyciąć, odrysować, wkładka gotowa za naprawdę grosze. Tam te ceny, które są podane w tym filmie, podejrzewam, że są nieaktualne, natomiast podejrzewam, że ten materiał nadal jest do dostania i wielu hodowców bardzo dziękowało mi za ten film, ponieważ niewielkim kosztem zrobili sobie całkiem wypasione, oczywiście czas, trzeba mieć na to czas, trzeba się pobawić, ale myślę, że można to przy dobrej kawce, przy fajnej muzyce sobie wycinać i cieszyć się, że zrobiło się coś na własną rękę i ten budżet tak bardzo nie ucierpiał. Hodowcy również też zawijają w gazety, to jest taki bardzo stary sposób. Jest to też jakiś sposób, mówię, nie krytykujemy, pokazujemy, jakie są wyjścia. Jest też słoma, którą bardzo dużo hodowców, która jest od zalania dziejów, naturalne i tak dalej, i tak dalej.
Jednakże słoma też ma swoje minusy i choć faktycznie dużo hodowców zwraca uwagę, że tak chciała natura, że w naturze też tak to działa i to się zgadza, to minusem na pewno słomy jest to, że potrafi być tam dużo pasożytów, to jedno, ale to myślę, że nie jest takie jakieś najważniejsze, natomiast dużo ważniejszą rzeczą jest fakt, że niestety gołąbki lubią sobie wyciągać tą słomę i sam przekonałem się o tym dość drastycznie w zeszłym roku, jak te moje harpagany, co nasypałem tej słomy, to sobie wyciągały. Jedne nie miały prawie wcale, drugie miały więcej. Dlatego też, no to nie jest też tak super, hiper, że jest to pozbawione jakichś te. My wstępnie rozrzucamy do misek, jeśli używamy słomy, jakąś malutką garsteczkę osłonowo, powiedzmy, na tą miskę, a później rozrzucamy po całej podłodze, gdzie gołąbki zgodnie z naturą zbierają i donoszą sobie. Również w naszej hodowli generalnie używamy misek gipsowych. Później oczywiście musi to być idealnie czysta, pozbawiona kurzu, odtłuszczona. Kładziemy taśmę dwustronną. Na to optymalnie jest, przynajmniej dla nas, ta wkładka kokosowa, o której mówiłem wcześniej. Ponadto jeszcze oczywiście słoma też jest dla zabawy, dla pobudzenia tego instynktu i tak dalej, moi drodzy. No ja myślę, że tyle na dzień dzisiejszy, że jakoś przeprowadziłem Was przez ten niełatwy okres. Może było miejscami trochę chaotycznie, nawet na pewno. Jeśli bardzo ten mój powolny ton taki Was denerwuje, YouTube ma funkcję, gdzie można na przyspieszeniu razy 1,5. Często wracam z kolei do kolejnych takich rzeczy, które już mówiłem, powiedzmy, kilka minut wcześniej, lecz chcę naprawdę, żeby to było na tyle proste i na tak wkuwane, żeby każdy hodowca mógł wyciągnąć do siebie. Jeśli o czymś jeszcze zapomniałem, zdecydowanie będziemy dogrywać jakiś materiał w najbliższym czasie. A teraz na sam koniec, kochani, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja, chciałbym życzyć Wam zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, dużo zdrówka, bo zdrowie najważniejsze, a na sukces zapracujemy sobie sami. Także spokoju, miłości, radości i fantastycznych wyników życzę każdemu z Was, zdobycia mistrza Polski, również tego i sobie życzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.